Damy zapłon i uwaga. Stworzenie B-grupy to było coś takiego jakby stworzenie Formuły 1 do rajdów, nie? Szalone konstrukcje i kierowcy, no bo jeżdżenie czymś takim, co nie było żadnego bezpieczeństwa. Ludzie stali na odcinkach, po prostu pędziłeś, wiesz. Te samochody jeździły po 200 na godzinę, nie? Jesteśmy o włos od odpalenia, więc zobaczycie update projektu. Dla tych, którzy go nie znają, pokażemy podstawy, o co tu chodzi w ogóle i dlaczego to jest legendarna konstrukcja. A dla tych z Was, którzy widzieli już ten projekt, to będzie bardzo ciekawy update. Jest ze mną Piotrek, który pracuje nad tym projekcie i zaraz nam wszystko o tym opowie. Siemanko. Postaram się Cześć. przynajmniej odpowiedzieć. O co tu chodzi? Dlaczego ten silnik jest tutaj, za fotelem pasażera? I dlaczego jest takiej pojemności małej? No właśnie, jaka to jest pojemność w ogóle? To jest pojemność 1775, niecałe 1,8. To wynikało z tego, że przepisy grupy B mówiły, że samochód po przeliczeniu współczynnika turbo musiał ważyć 2,5 tony, więc zastosowano w tych samochodach wszystkich małe silniki z dużym doładowaniem. Robili to tylko dlatego, żeby osiągnąć jak najniższą kategorię wagową i żeby te samochody mogły ważyć po 950 kg homologacyjnie. I osiągali z tego 1,8 500 koni i 490 Nm 40 lat temu. B-grupy startowały w latach 80. w rajdach i była to najszybsza klasa, w zasadzie bez limitów i producenci poszli naprawdę po bandzie. Zrobili samochody, które były tak szybkie, że były po prostu zbyt niebezpieczne. No i siłą rzeczy po iluś wypadkach po prostu została ta B-grupa wycofana i zastąpiona w zasadzie klasą WRC. Co tu jest z seryjnego nadwozia? No progi pewnie i dach, nie? Seryjny to masz tą część ściana grodziowa do połowy, nie? W wersji Evo 1 miałeś te podłużnice i tą belkę poprzeczną. W wersji Evo 2 w ogóle zrezygnowali z tego, samochód się kończył w tym miejscu i było tak, że wiesz, że to było zastąpione rurką, te rurki się schodziły i ta kratownica dolna była przedłużona po prostu do tego. Ja mam ten samochód w ogóle, jak widzisz, to wszystko jest w stanie surowym, bo wszystkie te rzeczy są tylko zapunktowane, ale to tylko dlatego, że już nieraz się okazało, że była nagrzewnica zamontowana w samochodzie, później chce założyć system gaśniczy i trzeba to gdzieś tam przesunąć, jakiś kompromis znaleźć. Większość części trzeba niestety dorabiać, bo nie da się ich kupić w ogóle. Czasami dorabiamy te części nowe i one na przykład mnie rażą w oczy, że one są za świeże, nie? Bo ta rura z włókna węglowego, ona wygląda rewelacyjnie, ale do jakiegoś nowoczesnego samochodu, a nie do samochodu, który jest 40-letni. Tutaj mam, wiesz, oryginalny ten filtr powietrza, to widać, wiesz, ta struktura, to wszystko i czas, nie? Przede wszystkim czas, widać, że to włókno jest, nie wiem, wypalone, zniszczone, czy jakoś tam. No, tamten jest jeden oryginalny fotel mieliśmy, jak widać w ogóle strukturę tego aramidu, bo to jest aramid. Jest taki, wiesz, mocno spatynowany i zniszczony. Drugi fotel zrobiliśmy. Generalnie samochodem nie będzie wolno ścigać się nigdzie. No miałem pytać właśnie, czy on jest pod jakąś klasę, czy to jest po prostu nie replika? da się nim ścigać nigdzie, bo on jest na liście FIA samochodów zakazanych, czyli grupa B. Więc zakazane to fajne, nie? Czyli Coyotes może jakiś? Tak, no Coyotes. Myślę, że pokazowo bez pomiaru czasu wtedy nie ma problemu. Problem pojawia się z tym, żeby pojechać samochodem z pomiarem czasu, nie? Czyli ścigać się tak dosłownie tym samochodem. Przygotowałem sobie nanometr ciśnienia oleju, żeby zobaczyć ciśnienie oleju, w ogóle zbudować ciśnienie oleju przed uruchomieniem, bo mamy tu suchą miskę, taką trochę nietypową suchą miskę, jak się stosuje w obecnych samochodach. Tu w środku siedzi zwykła pompa oleju i to jest jakby podłączony smog do pompy, tak jak normalnie z miski pobierasz i ten olej mimo wszystko potrafi się przelewać przez tą pompę do silnika, więc jak on długo stoi, to poziom oleju jest tutaj. I zasada jest taka, żeby kręcić silnikiem bez zapłonu i bez paliwa i napompować to ciśnienie oleju, czyli tą pompą wypompować ten nadmiar oleju z bloku, a tamtą, żeby zbudować ciśnienie, żeby ten olej w ogóle wrócił do zbiornika i zaczął pracować w swoim normalnym układzie. I to jest pierwsza rzecz. Udało mi się już zrobić te przewody paliwowe, które nie były łatwe, bo nigdzie nie mogłem znaleźć tych trójników w kształcie Y, tylko wszystkie były w T. Ciekawostką w tym jest ten intercooler, bo intercooler ma wbudowaną w rdzeń, tutaj jak zobaczysz, to jest chłodnica wody wbudowana, nie? I tu jak powietrze doładowane wpada, to uderza w taki rdzeń, tylko on jest tak w środek włożony. Czyli mamy tutaj najpierw chłodnicę wody,
którą pokonuje, dopiero później wpada w rdzeń ten powietrzny i leci do silnika. Ciekawe. Oni to, jak ja w ogóle chciałem to stworzyć, bo miałem to zwymiarowane, to pan mi powiedział, po co tak robisz, nie? Tego się nie robi w ten sposób. Robi się interkuler albo powietrzny, albo wodny. Nie stosuje się czegoś takiego, żeby łączyć interkuler wodno-powietrzny, nie? Mówię, że tak zrobili 40 lat temu, jakbym chciał to odwzorować, nie? Układ wydechowy, no to praktycznie jest gotowy, bo tutaj jego On był nie ma. gotowy jako pierwszy chyba. Jak widzisz, to jest na tyle krótki, że jak wiesz, zamykasz przepustnicę i Westgate się otwiera, no to praktycznie ten płomień tego z wydechu to jest cały czas za nim. To jest w ogóle fajne, bo to jest oryginalny Westgate, który udało się zdobyć i pamiętam, jak tam we Francji oglądałem te samochody, to było dużo takich fajnych smaczków typu oglądasz Westgate, tam ktoś grawerem napisał 83 rok, okej, nie? Na zbiorniku Sanremo 85, okej, nie? Więc wiesz, oglądasz te samochody i mówisz, o kurde, ale zajebisty temat, nie? Żeby odpalić ten samochód, w ogóle to jest piękne w tym, bo tu jest sama mechanika. Elektronika to jest tylko zapłon. 2 cewki, 2 czujniki, bo on działał, 2 układy było oddzielnie to zrobione, że było na 2 czujnikach i 2 cewkach, nie wiem dlaczego. Może, żeby pojechać na 2 cylindrach, w ogóle to taka fanaberia, jak widzisz, 2 pompy paliwa, 2 linki gazu. Oni tak byli, wiesz, przystosowani, może żeby... po prostu byli, żeby mieć pewność, że on dojedzie, nie? W Że razie dojedzie, czego. tak. No. To były trudne rajdy też, no, umówmy się. Nie było stref serwisowych, to było naprawiane wszystko na ulicy. Jak zobaczysz układ zawieszenia 2 trójkątnych wahaczy, to też jest rozwiązanie, jakbyś zobaczył SLS AMG, to układ się praktycznie nie różni, nie? Mamy napęd na 4 koła, z przodu i z tyłu jest szpera. Samochód był bardziej napędzany na tył, przynajmniej tak jak jeździł Timo Salonen, a my się na niego wzorujemy, to 60% napędu było przekazywane na oś tylną. Mimo wszystko on jest, wiesz, ładnie wyważony, no bo silnik mamy w miejscu jak to centralnym, no bo koło, tak, tutaj mamy gdzieś tam linię masy silnika i skrzyni biegów, a koło będzie na wysokości wahacza, nie? Więc ten samochód się dopiero tu kończy. 23 maja mamy ten nasz piknik Cars and Grill i chcę tu stworzyć taki kącik francuski i bardzo bym chciał, żeby te 16 stało już na kołach. A jeśli nie byliście nigdy na Cars and Grill w Autotrade, to koniecznie wpadnijcie, bo jest mega impreza. Bardzo fajna, mnóstwo pasjonatów fajnymi starymi Mercedesami przyjeżdżają, których na co dzień w ogóle nie wyciągają z garaży, więc na pewno warto wpaść i pooglądać. Generalnie siedzicie tu wysoko, ale wynika to z tego, że siedzimy na tych zbiornikach paliwa, nie? To jest hit w ogóle. No, siedzisz na 2 zbiornikach. Ten zbiornik jest większy i wynika to z tego, że silnik jest z tamtej strony, więc ta masa została przeniesiona na tą stronę, a tu mamy pół zbiornika takiego, nie? To znaczy mieli różne typy, w zależności jaki rajd jechali, nie? Zegar do ładowania, przerobiony zegar lotniczy z Cessny i tak to było, my go kupiliśmy jako oryginalny. Te przełączniki to bardzo długo ich szukałem, bo wszystkie są transparentne i ten w katalogu też był taki mocno mleczno-czerwony. I tu mamy tak, że mamy, no hebel sobie uruchamiamy, wiesz, gdzieś tam z tyłu, później sobie uruchamiamy tutaj zapłon i mamy wybór, tu mamy pompy te główne ciśnieniowe, ale tu mamy wybór, z którego zbiornika będziemy pobierać paliwo, nie? I w momencie, kiedy pobieramy z lewego, znaczy z prawego zbiornika teraz, to 2 pompy wstępne są w zbiornikach, uruchamiają się, tankują catch tank, a z catch tanku jak się przelewa, to zawór zwrotny kierunkowy wraca do zbiornika, z którego pobierasz i wskaźnik pokazuje z tego zbiornika. Jak to zamieniasz, to te wszystkie zawory, wskaźniki, to wszystko się zamienia i dopiero pompujesz ze zbiornika, z którego pobierasz i pokazuje Ci dopiero stan ze zbiornika, z którego używasz. A długo już pracujesz nad tym projektem? Wiesz co, to jest tak, że ten projekt jakiś miał nieszczęście chyba w życiu, bo trwa to 10 lat, więc bardzo długo, tylko że myślę, że przez 10 lat, 3 lata to jest tak naprawdę realnie, że coś się przy nim cały czas dzieje, a u nas, że tak powiem, tu w Autotrade, jak wrócił już po tych wszystkich drogach, no to jest 1,5 roku, nawet niecałe, no po rok mogę powiedzieć, odkąd samochód stanął, miał silnik na sobie i tyle, nie? A z czym Ci było najtrudniej? Co najtrudniej było znaleźć do tego? To dobre pytanie jest, wiesz? Wszystko. Wszystko. Dobre pytanie, bo tak wiesz, szukam i każdy jakby, No bo każda ja część się pamiętam- wiąże zawsze z jakimiś trudnościami, nie? No to z 20 kilo waży, nawet może nie. No, nie jest jakieś mega ciężkie. Bardziej jak samochód to wyglądało przez chwilę, ale teraz nagle pół samochodu jest podniesione znowu. I tutaj mamy te kierownice powietrza na te chłodnice, nie? Że tutaj wlot powietrza mamy zrobiony przez boczne szyby i cały ten I pęd to powietrza idzie wpada sobie tu i tu. wypada pod samochodem, nie? Several days later.
Co nas blokuje przed odpaleniem? To pierwsze rozruchy to chcę zawsze mieć jakby zbudowane ciśnienie oleju przede wszystkim, dopiero później wiesz, jakiekolwiek prace przy rozruchu. Więc najpierw sobie wykręcimy świecę, żeby łatwiej mu było, wiesz, kręcić. Zbudujemy ciśnienie, jak już wiesz, ciśnienie się pojawi oleju, to wtedy można wkręcić mu świecę i go spróbować zapalić. Mamy to, B-grupa odpalona. Mam nadzieję, że do wyjazdu tego auta już nie będzie tak dużo czasu potrzeba, ale już niedługo zobaczymy je na Cars & Grill. A Wy, jeśli chcecie mieć update'y z tego projektu, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się, pa!